Cześć, witam w Blisko Studio. Dzisiaj kontynuujemy serię Studio Pro Basics. Jest to seria, która powstała specjalnie dla tych, którzy nagrywają wideo, ale nie posiadają doświadczenia w branży filmowej. W ramach tej serii vlogowej będziemy przedstawiać podstawy nagrywania. W pierwszym odcinku przygotowałem dla Was materiał na temat iPhone'a 15 Pro Max, a konkretnie kamery w tym modelu smartfona. Ten materiał spotkał się z bardzo fajnym przyjęciem. Dziękuję za Wasze komentarze, za wszystkie reakcje. Dlatego dzisiaj specjalnie dla Was porównanie profesjonalnej kamery z kamerą w iPhone'ie 15 Pro Max. Jak widzicie, na stole są bohaterowie naszego odcinka, czyli kamera Blackmagic Pocket 6K Pro na gimbalu DJI RS3 oraz iPhone 15 Pro Max w klatce Small Riga Brandon Lee Edition. I tutaj jeszcze raz podziękowanie za komentarz, konkretnie od widza, który napisał o stabilizacji. Myślę, że właśnie takie porównanie kamery na gimbalu i iPhone'a w klatce będzie najbardziej praktycznym i najbardziej ciekawym porównaniem. Zacznijmy przede wszystkim od tego, dlaczego w ogóle polecam filmowanie telefonem. Kompaktowość i łatwość użycia. Telefon jest zawsze pod ręką, dlatego po prostu łatwiej jest nam reagować na jakieś nagłe okazje do nagrywania. Nie musimy się też obawiać o to, gdzie zostawić kamerę, no bo coś takiego po prostu mamy przy sobie, no musimy zawsze uważać, czy w ogóle możemy go zostawić w miejscu, żeby nikt nam nie ukradł tego sprzętu, żeby nikt go nie kopnął, żeby się nie przewrócił i tak dalej. Natomiast tutaj nawet jeżeli mamy już taki setup zmontowany, możemy bardzo łatwo i szybko odpiąć sobie te rękojeści, wypiąć sobie dysk, bo może nie potrzebujemy nagrywać ciężkich plików i audio możemy sobie odpiąć również. No i mamy teraz taki setup. No nawet możemy zdjąć filtr ND, jak ktoś nie chce. I mamy telefon, goły telefon w klatce. Ja w ten sposób filmowałem ostatnio nad morzem. Będę Wam pokazywał tutaj różne ujęcia właśnie z nadmorza robione tym telefonem i bardzo łatwo i szybko sobie jedną nawet miałem zostawioną rękojeść przypiętą do telefonu cały czas. Wsadzałem telefon do kieszeni, wyjmowałem, przypinałem drugą rękojeść, zakładałem filtr ND albo wcale go nie zdejmowałem i już miałem możliwość robienia naprawdę fajnych, jakościowych ujęć. Dodatkowo, co się tyczy pracy w terenie, telefonem łatwiej jest operować w trudnych warunkach atmosferycznych lub w zmieniających się warunkach na zewnątrz. Telefony są często po prostu wodoodporne, natomiast kamery, może od razu to sfilmuję, mają, jak widzicie, różne wejścia, różne jakieś otwory, wentylacje. Sam obiektyw ma pierścienie, przez które może na przykład dostać się woda lub piasek, więc telefon jest po prostu łatwiej zabezpieczyć w warunkach outdoorowych. Kolejną rzeczą jest rozwój technologiczny, który umożliwia wyposażanie telefonów w coraz to bardziej zaawansowane kamery. I nie musi to być wcale jakiś flagowy model telefonu, abyśmy robili naprawdę akceptowalny, przyzwoity obrazek do internetu. I bardzo ważny czynnik, może najważniejszy dla wielu z nas, czyli koszty. W porównaniu z profesjonalnymi kamerami telefony są znacznie bardziej przystępne cenowo, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla początkujących filmowców. A teraz druga strona medalu, czyli dlaczego telefon na dzień dzisiejszy nie zastąpi profesjonalnych kamer. Jakość obrazu. Mimo znaczącego postępu w technologii telefonów komórkowych, profesjonalne kamery nadal oferują wyższą jakość obrazu. Matryca w kamerze jest dużo większa niż matryca w telefonach, więc siłą rzeczy zapis danych na tej większej płaszczyźnie będzie bardziej szczegółowy. Podobnie jest z obiektywami i soczewkami. Nie wszystko da się zminiaturyzować tak, aby nie stracić jakości. Kamera zyskuje również przewagę w warunkach wymagających, czyli w scenach słabo oświetlonych, gdzie na ogół możemy podbijać czułość matrycy wyrażoną w ISO, nie tracąc takiej jakości jak w przypadku telefonów. Możemy też dobierać różne obiektywy, których charakterystyka i jakość mają ogromne znaczenie w robieniu filmu. Kontrola ustawień. Profesjonalne kamery pozwalają na większą kontrolę nad ustawieniami obrazu, co często jest kluczowe dla uzyskania konkretnego efektu. Przykładowo w 15 Pro Max w ogóle nie mamy możliwości ustawienia wartości przysłony, bo jest ona stała. Jesteśmy zatem zmuszeni ustawiać ekspozycję za pomocą pozostałych dwóch parametrów, czyli czasu migawki i czułości matrycy. Funkcje specjalistyczne. Kamery filmowe są wyposażone w funkcje specjalistyczne, takie jak wielozakresowe profile kolorów,
czy ustawienia strumienia danych, które są bardzo istotne dla profesjonalnej postprodukcji filmowej. Wbudowane filtry ND, czy miejsce na pamięć i baterię. Wiele funkcji znajduje się też na obudowie kamery, co działa po prostu jak droga na skróty do tych określonych funkcji. Mogą być to na przykład kontrola ekspozycji za pomocą histogramu bądź false color, white balance, podgląd lub wyłączanie luta, poziomy audio czy serwo do zoomowania. A teraz już clue tego odcinka, czyli moje porównanie Pocketa na gimbalu z iPhone'em w klatce. A więc jak to się, drodzy, rozkłada cenowo? Na dzień dzisiejszy Pocket 6K Pro to jest wydatek rzędu 12 000 złotych. Do tego obiektyw najczęściej dobierany do tego modelu, czyli Sigma 18-35, która kosztuje około 3300. No i gimbal, tak? Można różny gimbal sobie kupić, natomiast to jest RS3 DJI, który w różnych wersjach różnie kosztuje, uśredniając około 4000. I iPhone 15 Pro Max, który można zakupić za 6000 zł, plus minus, w zależności też od tego, gdzie kupujecie i jak dużo pamięci ma zawierać wbudowanej ten telefon. I klatka, którą ja kupiłem akurat z oryginalnej strony SmallRiga. Teraz już można ją kupić w Polsce i jest już trochę taniej, a nawet dużo taniej, bo ja jeszcze musiałem odprowadzić jakieś cła i podatki, na co nie byłem gotów, bo nie zostałem o tym wcześniej poinformowany. Więc razem to wszystko pewnie w jakieś 6500 się zmieści. Więc cały zestaw, telefon plus klatka, może jakieś akcesorium dodatkowo na uchwyt na dysk, no to jest koszt nie przekraczający w tej chwili 7000 zł. I tutaj jeżeli ktoś zaczyna filmować i myśli o tym, żeby zarabiać na tym filmowaniu, no to jeżeli sobie założy taką inwestycję w iPhone'a, czy w Samsunga, czy w jakiś inny flagowy telefon, który bardzo ma dobre parametry nagrywania, taka inwestycja rozkładana na 4 lata to jest koszt roczny około 1500 do 2000 zł w tej chwili, więc to naprawdę bardzo szybko może się zwrócić, jeżeli zaczniemy sobie jakieś małe joby tym robić. Teraz co do napraw. No, iPhone mi się nie popsuł i mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie, natomiast serwisy Apple'a są w Polsce. Nie jest tak w przypadku Blackmagica. Ja miałem przykre doświadczenie z Blackmagiciem, ponieważ były tam wady w tych modelach, które nie tylko mi się przytrafiło mieć i musiałem oddać go na gwarancji. Natomiast to wyjechało gdzieś do Niemiec i nie było kontaktu bezpośrednio z tym serwisem, tylko przez dystrybutora, który rozkładał ręce i ja chyba czekałem na powrót mojej kamery ponad 3 miesiące. Także no, trzeba wziąć pod uwagę, że jak kupujemy jakiś sprzęt, fajnie, jeżeli serwis znajduje się w Polsce i mamy nad tym jakąś kontrolę. Przygotowanie kamery do pracy. Jak widzicie, oba zestawy zostały rozebrane na czynniki pierwsze. Chcę zmierzyć czas, jaki jest potrzebny do złożenia jednego i drugiego zestawu. Będzie to pomiar trochę uproszczony, ponieważ już sam gimbal DJI posiada tak wiele elementów, nawet do tego jest specjalny kuferek. Mogę Wam pokazać, ile tam jest różnych gadżetów. Jeszcze jakaś dodatkowa stopka. Bardzo dużo jest, tu jest na przykład tak zwany Raven Eye, tak? Możecie sobie gdzieś tam wygooglować, jeżeli nie wiecie, co to jest i do czego służy. Generalnie ja myślałem, że to będzie bardzo potrzebne, ale właśnie już w akcji, że tak powiem, okazuje się, że decyduje często czas przygotowania tej kamery do pracy i no nie ma czasu popodłączać tego wszystkiego, co jeszcze często jest podłączane przez Bluetooth czy jakiś Wi-Fi i teraz no, znajdować te sieci, sprawdzać, czy wszystko działa, czy działa tak, jakbyśmy chcieli. Tu jest na przykład jakaś rękojeść dodatkowa do trzymania, jest też follow focus, jest tu też jeszcze masa kabelków i innych dodatków, więc no, musisz mieć naprawdę dużą wprawę, żeby na planie szybko się z tym ogarnąć. Dlatego ja tutaj zdecydowałem się wyłożyć na stół tylko no to bazowe po prostu uzbrojenie kamery, którego ja używam najczęściej. Włączam stoper i mierzymy czas, zaczynając od Blackmagica. Tutaj mam już przymocowaną stopkę, a więc to też już by zajęło kilkanaście do kilkudziesięciu sekund przykręcenie tego. Lecimy dalej. No i co, w zasadzie mamy, można nacisnąć stop. Do tego jeszcze może dojść kalibracja samego urządzenia.
Start calibration. Czas około 15 sekund, nawet więcej, może 20. I gimbal mamy gotowy do pracy. Zobaczmy, jak to jest w przypadku iPhone'a. I stop. Także wyszło nam o ponad połowę krócej, a weźmy pod uwagę to, że ja już miałem wcześniej przygotowaną tą kamerę z gimbalem i tak naprawdę, no, gdybyśmy chcieli od podstaw to wszystko złożyć, wyjmując te rzeczy z walizki, no to zajęłoby to nam dobre 4-5 minut, a gdybyśmy chcieli jeszcze wykorzystać pełnię potencjału, który ta walizeczka, o której wcześniej mówiłem i którą wam pokazywałem, daje, no to wtedy byśmy chyba spędzili 10-15 minut przynajmniej na tym, żeby sobie to wszystko pokonfigurować. A do tego wszystkiego dodałbym jeszcze czas, który na przykład ja spędziłem oglądając filmy na YouTubie, które prezentują, jak ten zestaw combo DJI-a z Blackmagiciem połączyć. Nie było to intuicyjne i nie było to proste jak w przypadku iPhone'a i tej klatki od SmallRig'a. Waga i gabaryty urządzenia. Dlaczego to w ogóle ma znaczenie? Bo ogromne znaczenie ma ergonomia naszej pracy. Ma to wpływ na naszą wydajność. Pocket 6K Pro waży mniej więcej 1200 gram, do tego dochodzi obiektyw Sigma, o którym wcześniej wspomniałem, 18-35 mm, 810 gramów. Akurat tutaj mam zamontowany obiektyw Tokina 11-20, właśnie między innymi dlatego, żeby ten cały zestaw był lżejszy. No i gimbal, tak? Gimbal jest to waga w tej chwili około 1,5 kg, w zależności od tego, czy jest on bardziej uzbrojony, czy mniej uzbrojony. No więc zbiera nam się już niezła waga. iPhone z kolei waży zaledwie 220 gram. Drugie tyle waży klatka. Myślę, że cały ten zestaw około 0,5 kg, także różnica jest spora. Idąc na plan filmowy z takim zestawem, ja często mam jeszcze tego Pocketa w klatce, czyli tam jeszcze dochodzą kolejne gramy, które potem się zamieniają nawet i w kilogramy. Także na przykład takim iPhone'em bardzo dobrze się filmuje w terenie, nie odczuwa się tego, że się ma ze sobą kamerę, a jednocześnie on jest na tyle dociążony dzięki tej klatce, że te ujęcia nawet bez stabilizacji wychodzą w miarę stabilnie. Natomiast no, Blackmagic tutaj z tym gimbalem to niekiedy jest już spore wyzwanie, szczególnie jak chcemy zrobić jakieś ujęcia blisko ziemi, na przykład jesteśmy pochyleni i jeżeli robimy dubel 3., 4., 5, no to zaczynamy odczuwać już to też i w mięśniach, w kręgosłupie. Stabilizacja cyfrowa, fizyczna i elektroniczna. iPhone posiada stabilizację optyczną, czego Pocket nie posiada. Więc w przypadku Blackmagica, mając na celu zrobienie stabilnego ujęcia, musimy skorzystać ze stabilizacji. Dzięki stabilizacji możemy robić często ujęcia, które są wyraźniejsze oraz bardziej płynne. Należy pamiętać, że stabilizacja, czy to wewnętrzna wbudowana w urządzenie, czy elektroniczna jak gimbal, to jeszcze nie wszystko, aby ujęcie było idealnie płynne. Dochodzi do tego trening technik poruszania się, zarówno z telefonem, jak i z kamerą, o czym planuję zrobić osobny materiał. Po prostu pamiętajcie, że główna stabilizacja przenosi się z ciała. Dlatego o ile to możliwe, zawsze warto przemyśleć sobie ujęcie, jakie chcemy zrobić. Zarówno pod kątem kompozycji kadru, jak i całego ruchu, jaki chcemy wykonać podczas robienia konkretnego ujęcia. Jest jeszcze wiele kwestii, które na pewno można by było tutaj poruszyć i porównać jedno z drugim. Co mogę wam jeszcze więcej powiedzieć? Na pewno weźcie pod uwagę, jeżeli będziecie dokonywać wyboru, czy filmować telefonem, czy filmować profesjonalną kamerą, to, że tutaj wiele rzeczy dzieje się jakby bardziej automatycznie w przypadku telefonu. Mamy też jedno gniazdo, którym ładujemy telefon, do którego podłączamy dysk. Możemy sobie kupić taki hub, którym rozgałęziamy, prawda, z tego jednego gniazda wejścia właśnie na dysk, na audio, na przykład zasilanie zewnętrzne. Więc też aktualizacja samego telefonu nam się robi automatycznie. Tutaj, jeżeli chcemy coś zmienić właśnie w kamerze, no to musimy podłączyć kamerę do komputera, wyszukać to nowe oprogramowanie. Też sam postęp technologiczny. No jeżeli wchodzimy już w kamerę, to trzeba wziąć pod uwagę i filmujemy profesjonalnie to, że taka kamera
najprawdopodobniej 3, 4, maksymalnie 5 lat nam posłuży jako kamera, która daje ten obrazek, na który aktualnie jest zapotrzebowanie. Natomiast w przypadku telefonu łatwiej też go wymienić i telefon jest też telefonem, a nie tylko kamerą. Poza tym wiele różnych aplikacji możemy sobie w telefonie zainstalować, więc też i wielofunkcyjność tego urządzenia jest tutaj jakimś argumentem przemawiającym za telefonem. Zdecydowanie transport całości. Ja od kiedy mam tego iPhone'a, mam ochotę w ogóle filmować na wyjazdach, bo wyobraźcie sobie teraz, że za każdym razem na jakiś wyjazd czy na plażę, to praktycznie już odpada plaża, bo wystarczy się dostanie piasek gdzieś i w obiektyw i on traci na wartości i na swojej funkcjonalności, użyteczności. Wyobraźcie sobie, że coś takiego musiałbym zabierać na każdy wyjazd. Nie chce się po prostu i najczęściej i tak wracałem z jakimiś kilkoma fotkami, czy jakimś krótkim filmikiem z telefonu z wakacji. I trochę szkoda, bo są umiejętności do tego, żeby robić fajne ujęcia i jeszcze fajniejsze materiały pamiątkowe, a nie było, że tak powiem, narzędzia do tego. Teraz już jest. A więc podsumowując już cały odcinek, można powiedzieć, że telefon jest tak naprawdę rozwiązaniem bardziej przystępnym, prostszym, łatwiejszym w użytkowaniu, zajmuje mniej miejsca i mamy go praktycznie zawsze przy sobie. Niestety możemy troszeczkę narzekać na jakość obrazu względem tego, co daje kamera. Natomiast sama kamera oczywiście daje nam fajną, wysoką jakość obrazu. Też daje nam duże możliwości postprodukcyjne i trzeba pamiętać, że potem siadając do postprodukcji, do montażu, musimy znowu troszeczkę głębiej wejść w to i lepiej poznać sam montaż i samą edycję niż w przypadku telefonu. W telefonie troszeczkę więcej rzeczy dzieje się automatycznie, można zastosować łatwiej pewne rozwiązania jak presety do color gradingu na przykład. Minusem w kamerze jest to, że trzeba ją długo przygotowywać do pracy, trzeba sobie to wszystko wcześniej przećwiczyć i wypracować. Cały zestaw jest większy, jest też dużo droższy, co ma niebagatelne znaczenie, więc dajcie znać, za którą opcją wy jesteście. Czekam na wasze komentarze, czekam na wasze reakcje, czy filmowanie iPhone'em to jest coś dla was, czy raczej byście woleli iść w stronę profesjonalnych kamer. I też koniecznie piszcie o swoich potrzebach, swoich pomysłach na kolejne odcinki serii Studio Pro Basics. Dzięki temu będziemy się rozwijać i dzięki temu dostaniecie content, którego potrzebujecie. To wszystko z mojej strony. Filip Senakiewicz, kłaniam się. Studio Pro Basics, blisko studio. Nagraj to w blisko.